Awangarda w black metalu w naszej rzeczywistości jest już na porządku dziennym. Wiele zespołów odeszło od surowego grania, dodając do swojej muzyki elementy z różnych stylów. Jednym z zespołów, który zapoczątkował tę rewolucję na naszym poletku, jest zespół Furia z albumem Księżyc milczy luty. Furia powstaje w Katowicach w 2003 roku z inicjatywy gitarzysty oraz wokalisty Nihila. Poruszają się w klimatach, że tak powiem, alternatywnego black metalu. Pierwsze demo wypuszczają w 2004 pod tytułem I spokój, w 2005 kolejne I krzyk, zaś debiutują w 2007 albumem pod tytułem Martwa Polska jesień. Ja zaś przybliżę Wam piąty album grupy z 2016 Księżyc milczy luty. Nie boję się stwierdzenia, że ten album to arcydzieło, gdzie poszczególne elementy się łączą, przenikają oraz nakładają, tworząc coś niesamowitego, jednocześnie zachowując własną tożsamość. Furia tworzy atmosferę nihilizmu i wyobcowania jak nikt inny, sprawiając, że słuchacz kroczy przez czerń, zachwycając się jej odcieniami oraz dynamiką ukrytą w każdej nucie. Każdy odsłuch pozwala nam spojrzeć na utwory z innej perspektywy, ponieważ jest tutaj tak wiele niuansów, riffów i blackowych eksploracji. To nawet nie jest słuchanie, to jest obcowanie z doświadczeniem, które jest nieprzewidywalne, paranormalne oraz przewrotne. Tu cisza walczy z agresją, ogień z wodą. Czarny metal pozostaje tu jednak kręgosłupem, wokół którego zbudowano całą fantastyczną narrację. Ale najlepsze, że przy takiej ilości pomysłów, którymi tryska płyta, można by stworzyć niespójny, chwiejący się album, będący częściami jakiejś nieokreślonej całości. Tutaj nic takiego nie ma miejsca. Kreatywność muzyków sprawia, że te elementy tworzą spójną, integralną sztukę. Tak, bo ten album jest sztuką, namalowaną czarną kredką otchłani oraz czerwoną płomienia. Nietypowe tempa trzymają w napięciu niczym jazzowe zespoły awangardowe. Nigdy nie wiesz, dokąd doprowadzą cię swoimi krętymi, hipnotycznymi ścieżkami muzycznymi. Bas Sarsa na krążku uzyskuje dominującą rolę. Jest absolutnie niesamowity. Jego linie nadają charakteru całości oraz podkreślają pokręcone riffy gitarowe. Wokal Nihila jest głęboki, głównie mówiony, choć co jakiś czas na nas zakrzyczy niczym wkurzony belfer karcąc swoich podopiecznych. Teksty napisane są po polsku, traktują o wewnętrznym rozdarciu człowieka, który próbuje zrozumieć siebie, swoje relacje oraz doświadczenia. Nadają one muzyce autentyczności i sprawiają, że zostaje odkryty ten utajony pierwiastek naszej tożsamości w black metalu. Tylko czy to jeszcze black metal? W zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. Chłopaki wznieśli się tym albumem, dotykając czarnego absolutu, ponieważ krążek nie traci swojej surowości, zachowując nieziemską atmosferę. Riffy Artura i Nihila atakują nas z bezwzględną wiadomo furią, aby za chwilę ukazać swój ciężar lub zupełnie wygasnąć, ukazując ilość materii zawartej w dźwiękach, aby nasze skołatane serducho nie dostało zawału. Jest tutaj psychodelicznie, awangardowo, dumowo, stonerowo, ale również agresywnie i brutalnie. Czyli wszystko to, czego stryjenka sobie życzy. To odważna próba wyjścia zespołu ze swojej strefy komfortu. Stworzenie muzyki niebanalnej, nieszablonowej, choć nadal zapisaną czarną czcionką. Wydaje mi się, że najlepiej albumu słuchać jako całość, ponieważ stanowi on jedność, monolit, który odrzuca konwenanse, krocząc własną ścieżką sztuki. To posłuchajmy teraz fragmentów tej doskonałej, awangardowo-blackowej płyty. Album rozpoczyna się tajemniczym wybijaniem rytmu, którym towarzyszą plamy delikatnej gitary kawałka zaćmą w dym. Robi się atmosferycznie i niepokojąco. Dochodzą elektryczne gitary i wyraźny bas. Wchodzimy mocnym krokiem w świat między Wronowcem a Siemianowicami. Jest on osnuty cały w dymie, a głęboki, enigmatyczny wokal Nihila pojawia się dopiero w połowie utworu. Awangardowe riffy kreują wizję blokowisk osnutych szarym śniegiem. Tekst podąża przez oniryczną przestrzeń nie do końca świadomie ku czemuś nieuchwytnemu. Tam jest tu to 8-minutowy, wyobcowany, jazzowo-rockowy obszar pełen goryczy oraz pustki. Utwór wymyka się jakimkolwiek klasyfikacjom, co jakiś czas wybucha agresją, która efektownie łączy się z wolniejszymi fragmentami. Bas powoduje, że wpadamy w trans, kiwając głową raz w lewo, raz w prawo. Nihil melodeklamuje pojedyncze słowa, co sprawia wrażenie hipnozy. To kawałek pełen napięcia, uderza gitarami w najmniej spodziewanym momencie i znowu cisza. To obserwacja siebie z dystansu i konfrontacja z własnym surrealistycznym odbiciem.
Zabieraj Łapska osadzony jest na rytmicznym basie oraz wrogiej melodeklamacji. Tutaj również jest wiele kontrastów, agresji połączonej z chłodem jazzującego pulsu. Gitara wygrywa pokręcone dysharmoniczne frazy, by w drugiej części wpaść w blackowy szał. To odrzucenie kontroli i relacji. Wstawać trupy, koniec spania. Płytę zamyka zwykłe czary wieju, z miażdżącymi riffami, jest eksperymentalnie, stonerowo oraz klaustrofobicznie, z chwytliwymi gitarami oraz marszowym rytmem. Nihil ni to krzyczy, ni to mówi. Kończymy tę podróż muzyczną dwojgiem ludzi, którzy spotykają się gdzie Katowice, Huta Laura, Huta Luna. Są oni połączeni emocjonalnym chaosem, który albo ich połączy, albo zniszczy. Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Furii, który odbył się w warszawskiej Progresji w listopadzie 2015 roku. Przyjrzeć się okładce i wkładce. Cover jest minimalistyczny, prosty, na którym na czarnej przestrzeni widzimy ilustrację księżyca w pełni, któremu przygląda się dziwna twarz, a może to plemienna maska. Stwarza to uczucie bycia otoczonym zupełną pustką egzystencjalną oraz wszechogarniającą depresją, gdzie tylko to odbicie światła może cię ocalić. Wkładka jest czarno-biała, bardziej czarna niż biała. Na rozkładówkach umieszczono poza tekstami utworów ciekawe, niepokojące ilustracje przedstawiające dany utwór. Wkładkę zamyka strona, gdzie maszynową czcionką na białych polach wyszczególniono tytuły utworów, skład nagrywający oraz miejsce i czas nagrania. Na srebrnym krążku CD widzimy na białym polu tylko nazwę zespołu i tytuł albumu. Na stronie zamykającej w zupełnej czerni widać tylko fragment choinki w świetle księżyca. Na górze na białym polu umieszczono nazwę zespołu, tytuł albumu, a na dole po dwóch przeciwstawnych stronach logo Pagan oraz stronę www wydawcy. Księżyc milczy luty to bardzo oryginalny black metal, pełen zaklęć i tajemnic, które rozkwitają w mroku. To podróż na księżyc i z powrotem, ale najlepiej wrócić w lutym, wtedy mróz i chłód odkryją swoje krzyczące milczenie. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!